Cześć, witajcie. Dzisiaj na warsztacie kolejny radioodbiornik, tym razem ze stajni ICOMA, model F1721, jeśli dobrze pamiętam. Sprzęt z serii profesjonalnej, bardzo fajnie wykonany, obudowa, całość to dość dużych rozmiarów, odlew aluminiowy. Potem sobie potestujemy, jeśli uda się go naprawić, jego parametry. Na ten moment widać, że mam sygnał z generatora minus 96, minus 97 dBm, minus 117 dBm jeszcze odbiera dość dobrze, także odbiornik sprawny. Problem mamy z nadajnikiem, a właściwie z brakiem mocy wyjściowej. Ja w tym momencie tutaj dam do góry, tak aby było widać cokolwiek. OK. Przy włączeniu nadawania 1,6 A pobiera nam zasilacza i 22 dBm, jeśli chodzi o moc sygnału. To jest bardzo niska moc. On ma maksymalnie 50 W w oryginale, czyli mamy problem z końcówką mocy. Nie wydaje nam pełnej mocy. Niezależnie od nastawy mocy, ta moc na wyjściu jest cały czas ta sama, 22 dBm. Także uszkodzona jest prawdopodobnie końcówka mocy. Rozbierzemy sobie go, zobaczymy co tam w środku, co go boli. Tak prezentuje się środek naszego urządzenia. Końcówka mocy jest pod spodem, także ja już rozlutownicę grzeję. Spróbujemy rozlutować, wyjąć. Ja już odkręcam śrubki, tak aby wyjąć całą płytę główną. Dość fajnie się to powinno wypiąć. Tu jedna taśma łącząca panel przedni. Tu mamy klamrę dociskającą zapewne wzmacniacz małej częstotliwości do radiatora. Także rozbieram, zobaczymy. No i tu mamy naszą końcówkę mocy, taki układ hybrydowy przykręcany do radiatora Toshiba S-AV32, chyba jeszcze oryginalna japońska, prawdopodobnie jest uszkodzona. Spróbujemy sobie podmienić na taki zamiennik. Jest to zamiennik ze znanego portalu. Zobaczymy, czy on w ogóle wytrzyma i czy on się uruchomi. Jest to 25W końcówka, ta jest 50W, także taki zamiennik mniejszej mocy. Zobaczymy. Wykręcam, przelutowuję i sprawdzamy. No, wszystkie piny powinny być ok, one pasują rozmiarowo, jak i rozkładem. No i wszystkimi parametrami ta końcówka pasuje. Jeśli będzie ok, to podamy jej dane. No i mamy już, podłączyłem pod zasilacz nasze radio po wymianie końcówki mocy. No, ustawiona moc niska, wciskamy nośną i mamy 37, prawie 38 dBm. Na mocy low 2 mamy natomiast pomiar harmonicznych, jak widać harmonicznych nie ma, tylko podstawowa 45,4. Załóżmy, że to jest 45, a zaraz przeliczę, ile to jest 45. 30 W mocy, czyli okazuje się, że ta końcówka będzie wydalać 50 W mocy z siebie. Pełna moc 47,4 dBm. 47,4 to jest 50 W mocy. Okazuje się, że ładuje 50 W mocy pełne. Sprawdźmy jeszcze, czy działa modulacja. Ja się ustawię na radiu pomocniczym i sprawdźmy na radiu pomocniczym, czy mnie słychać. 1, 2 test. No jest za głośno monitor. Jeszcze przyciszyłem. 1, 2, 1, 2 test. Raz, 2 test. No widać, działa, jest ok. A zobaczmy na tej małej mocy, bo ona trochę bruzi, ta mała moc. 1, 2 test. Raz, 2 test. Również jest ok. Wszystko w porządku. Sztuczne obciążenie się mocno zagrzało. Przejdźmy jeszcze w takim razie do sprawdzenia czułości urządzenia, ale ja się przestroję tutaj bez tłumików. No i zróbmy sobie jeszcze test czułości. Jak słychać, sygnał z generatora minus 92 dBm. Jeszcze jest bardzo dobry odbiór. Minus 102 dBm, minus 112, minus 122. Minus 132 już zrywa squelch, ale może jest za wysoko ustawiony. Jak słychać, czułość ma dobrą. Jeszcze odbiera bez problemu taki sygnał. To jest najniższy sygnał, jaki mogę ustawić na generatorze. Radio przywrócone do użytkowania.
Także można zmazać tutaj napis uszkodzony. I jeszcze winny jestem w wyjaśnieniach, jaka końcówka została użyta. Jej symbol to RD60W1317F. No i pomimo tego, że podaje tutaj producent, że przy 24 V zasilania ona oddaje 60 W, a przy 12,5 V oddaje minimum 20 W, no to jak widać na załączonym wcześniej pomiarze mocy wyjściowej, przy około 14, niecałe 14 V jest ona w stanie wydusić z siebie 50 W. Pracuje poprawnie, kilka łączności zrobionych, zagrzała się, działa, więc myślę, że mogę póki co dać rekomendację. Ile ona wytrzyma, tego nikt nie wie, ale uruchomiona. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.